to hear God's message. Wish you lots of God's blessings. Good morning, happy Sabbath. Dzień dobry, no happy Sabbath. I've been waiting for my brother Henry here to finally translate me. Ja czekałem dosyć długo, żeby mój brat tutaj mógł tłumaczyć mnie. Finally, 3 years in, he's translating me. Po 3 lat to postaram się. We'll see if he can keep up. Thank you. As custom, I love to start with a question when I preach. Jak wiecie, ja lubię rozpocząć z pytaniem. So my question on the screen, do you like math? A dzisiejsze pytanie jest, czy lubicie matematykę? Never. Never, he says. Wrong answer. Hate it. Hands up, does anyone like it? Czy ktoś lubi? Yeah, we got a couple. To dobrze. Sammy, do you like it? Yeah? David? No. David up the back? Too busy. They say there's 3 kinds of people when it comes to math. Tam oni mówią, że są 3 rodzaje ludzi, jak przychodzi do matematyki. Those who can count and those who can't. Te, co umią liczyć, a te, co nie umią. That's it. This is someone who is really good at. Does anyone know who this is? Wiecie, kto jest przed wami tam na ekranie? Lived many, many years ago, and he was really, really good at math. To jest dosyć dawno temu i był dobry w matematyce. Not Galileo, no. Not Newton. No. Socrates, too far. His name was Fibonacci. Jego imię Fibonacci. You may recognize or have heard of the Fibonacci Sequence. Może słyszeliście o Fibonacci Sequence. And it actually came about, he developed this sequence when someone came to him with a question. I on to stworzył taki problem do tego, jak dostał pytanie. They asked how many rabbits would be reproduced in perfect conditions. I pytanie było, ile zająców mogło być rozmnożone w idealny sposób. So imagine you have one pair of rabbits, male and female. Tak, to wyobraźcie się, macie 2 zające, samiec i samica. How many rabbits can this one pair produce? Ile z tego królików można z tych jednej pary rozmnożyć? And so we made 3 assumptions. Tam są 3 podstępy. No rabbits can die or are eaten by any predators. Tam nie mogą być zające zabite przez kogoś. Each female reproduces every month. Każda samica to rozmnaża się każdy miesiąc. Starting from the 2nd month she's alive. Tak, i może urodzić w 2. miesiąc, kiedy żyje. And every female rabbit gives birth to a pair, a male and a female. I każda samica daje, urodzi i samca i samicę. If you were good at math, how many would be reproduced after 1 year? To jak jesteście dobry w matematyce, to po 1 roku ile by urodziło się tych królików? Ruben doesn't know. Lots. Lots. The exact number is 144. Ten numer jest 144. After 2 years? Po 2 lat? Double? Podwójnie? Good guess, but 46,308. 46 208. For 3 years? A po 3 lat? Ile? 14 million. 14 milionów królików. So in 1 year you're going from having 1 pair, in 3 years to 14 million. To po 1 roku możecie mieć, ty wiesz, 1, a po 3 lat 14 milionów tych królików. Why do I start with rabbits in a sermon? A czemu ja zaczynam rozmawiać o królików w kazaniu? Because my thought today is that we are called to produce other disciples. Przez to, że my jesteśmy tutaj założeni, żeby produkować więcej naukowców.
Just like the rabbits produce many other rabbits, Tak jak króliki produkują więcej tych królików, as a church we're called to produce many other disciples. tak jak my w Kościele powinniśmy rozmnożyć więcej uczniów. Imagine even if we had an eighth of this growth. I wyobraźcie, jakby my mieliśmy 1/8 tego. Imagine the followers. No, można wyobrazić, ile naśladowców by mieliśmy. There's this charge that Jesus gives us in Matthew 28. Tam jest dobre otwarcie w Mateuszu 28 jest rozkaz nam dany. It's called the great what? Does anyone know? Does anyone remember it? I pamiętacie, co tam jest zapisane? The Great Commission, yes. It's called the Great Commission. Matthew 28, to produce other disciples, it says this: Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. Tak, i tam jest zapisane w Mateuszu 28, idźcie wtedy, czyńcie uczniami wszystkich narody, właśnie podzielić się informacją z całym narodem. Do we live it out? A czy my to żyjemy? How can we live it out? Jak możemy to żyć? What does it look like to make other disciples? I jak to wygląda dla nas, żeby zrobić więcej tych uczniów? I have another question. Ja mam drugie pytanie. And you can take a guess for this one. I możecie zgadnąć w tym? Do you know how long the Adventist Church has been active in Australia? Wiecie, jak długo Kościół Adwentowy jest aktywny w Australii? 100 years? 100 A little lat? bit more? 120? A little bit more? Tak, trochę więcej niż 120 lat. Close, 136 years. 136 lat. 136. Do you know how many members we have after 136 years of service in Australia? A wiecie, ile członkowsko my mamy tutaj funkcjonować przez 136 lat? The census just came out, so it's corrected, true data. Liczba teraz niedawno temu wyszła, to jest prawdziwe? Oh, so low. More. We got more. Yeah, very close. Martin, very close there. 60 tysięcy, trochę więcej. 61. Sorry, it's 63,000. I put 61, but it's 63,000. 63 tysięcy. Do you know how much of the population that makes up? Wiecie, ile odludność to reprezentuje? 0.24% of the population. I to reprezentuje 0,24% od całego ludności. I'd love us as a church to get to 1%. Ja bych chciał jako Kościół, żeby byliśmy nawet w 1%. 250,000. 250 tysięcy. It seems like a big ask, but it's what Jesus calls us to do. To wygląda dosyć dużo, ale to jest co Pan Jezus by chciał od nas. You know, I've grown up in quite a few churches. Ja byłem wychowany w parę kościołów. And we always talk about this language of we need to make disciples. I ciągle mówią, że musimy zrobić uczniów. And sometimes I think we just repeat it so much I czasami my tylko powtarzamy to dosyć często. that we just sort of tune out when we hear it. I czasami odłączamy się, jak słyszymy to. When I was at Avondale, Jak byłem w Avondale, they use this different at the church up there. ja używają to w kościele. We use this different language when it came to disciple making. My używamy inny język, jak rozmawiamy o rozmnożyć uczniów. We use this language, we're called to be hero makers. Używamy, że takie słowo, że chcemy zrobić bohaterów. Helping others realize their gift and calling. Nauczyć drugich, żeby mogli nauczyć te cechy. Helping others take their place in the God story. Aby drudzy ludzie mogli brać udział w historii Boga. Being a hero maker. Być bohaterem. I want to put up some films on the screen. Ja położę parę filmików na ekranie. And I want you to can you tell me what films these are? I mówcie mi, jakie filmiki to są.
Okej, co tutaj widzimy? Star Wars. Star Wars. Yes. This one's a newer one. Co? Spider-Man. Who said Batman? This is Spider-Man. Spider-Man. Ooh. Lord of the Rings, yes. Lord of the Rings. Rocky, yeah. Rocky. See, I got old and new here, old and new. Top Gun? Yes. Tak? You can have a guess too, Henry. Aha. Or maybe you don't know this one. Oh, yes, we got it. Who was that? Ant-Man. That's one of the newer ones. See, we love superheroes. Tak, lubimy te kosmiczne bohatery. You look at the movies, there's always movies about heroes. Tak, jak widzimy te filmiki, tam ciągle są o bohaterów. So many people admire them. Wiele ludzi lubią ich. They're brave. Oni są bohaterzy. They do good. Oni robią dobre. We want to be like them. Chcemy być jak oni. You know, so often in these films we look to these heroes. I czasami my patrzymy dla tych, bo chcemy być jak oni. But in all of these films, Ale w tych filmach most of these heroes that we look at, większość co te bohatery, co oglądamy, each and every one of them każdy z tych has a coach or has a mentor in their life. Ma jakiegoś naukowca, mentor dla nich. Someone who helps them get to where they are. Ktoś, co pomaga im, żeby dostali się w tej pozycji. Someone who grows them. Ktoś, co ubudza w nich. Someone who challenges them. Ktoś, co daje im ochotę. Someone who guides them. Ktoś, co prowadzi ich. If you look at Star Wars, Jak patrzycie na ten filmik Star Wars, Luke, the central hero, Luke, tam ten centralny bohater w tym filmie, needed the guidance of Obi-Wan Kenobi. Tam potrzebował pomoc od swojego naukowca Obi-Wan Kenobi, Helped him get to where he was. żeby dostał się do pozycji, kiedy jest. Because heroes don't just come about. Bo bohaterzy to nie przypadkowo się stworzają. They're made. Oni są zrobione. And it takes someone pouring into them to get to that point. I to bierze kogoś, żeby dał im ochotę, nadzieję, żeby dostali się do tej pozycji. For every hero, there is a hero maker. Za każdym bohaterem tam jest ktoś, co zrobił bohatera. And while we see it in the movies, I jak widzimy to we filmikach, I think we see it in our lives as well. To widzimy to w naszych życiach też. We are all the result of someone who has spent time with us. My jesteśmy produkt od kogoś, który wpajał w nas czas. Someone who has taught us. Ktoś, co nauczył nas. Someone who has coached us. Ktoś, co wyuczył nas. Someone who has invested into us. Ktoś, co inwestował w nas. Who are some of the people who have helped you become who you are today? Kogo można podać, który inwestował w ciebie? Maybe it was your parents. Może było rodzice. Maybe there was a teacher. Może nauczyciel. Or maybe you played sport and there was a coach. Może graliście sport i był jakiś trenowca. Maybe there was someone older in church who spent time with you. Może był starszy w kościele, który spędził czas z wami. Who invested in you? Kto inwestował w was? I want you to think for a moment. Who did that in your life? Tak, pomyślcie, kto inwestował w was w waszych życiach. What was it about them? I co było specyficzne od nich? How did they make you feel? Jak oni zrobili, że się czujesz? We are all the result of someone pouring into us. My jesteśmy wszyscy skutkiem od tego, co ktoś przelał coś do nas. I want to tell you a little bit about my story. Ja powiem trochę o mnie. This is here at my baptism when I was 17 years old. A tutaj jestem, kiedy miałem 17 lat, na mój chrzest. And I'm surrounded by a lot of the people who have poured into me. I jestem obtaczany ludziom, które pomogli mi. Two in particular, the lady baptizing me there, her name's Faye. Specjalnie dwie osoby. Ta, co mi dziela chrzest, się nazywa Faj. And then to
To the right of me A na prawo mojej strony is another guy named Josh, jest druga osoba, coś też się nazywa Josh. and he also spent a lot of time with me. I on też wydał dosyć sporo czasu ze mną. And for pretty much my whole high school life, I no, większość mojego w szkole I would constantly affirm, encourage, and challenge me. i oni ciągle mi dali ochotę i dzielili się ze mną. See, I never wanted to do this for a living. Ja nigdy nie chciałem robić tego jako na mój zawód. I never wanted to be a pastor. Ja nie chciałem być pastorem. I said it was something I wouldn't do. Ja powiedziałem, że nie, to nie dla mnie. I was quite quiet and shy and afraid. Ja byłem dosyć cicho, wstydliwy, bojący. I didn't like speaking up the front. Nie lubiałem rozmawiać z przodu. Yeah, it's just something I can't do it. Nie, ja tego nie mogłem potrafić I zrobić. didn't see myself as a leader. Nie widziałem siebie jako lidera, But both Faye and Josh saw something in me. ale Faj i Josh to widzieli coś we mnie. Something that I never saw myself. Coś ja nic nie widziałem w siebie. They could see what God wanted to do in my life. Oni widzieli, co Bóg może zrobić w moim życiu. And they would always try and point it out. I ciągle chcieli pokazać mi, And I didn't want to listen. a ja nie chciałem słuchać. And I remember there was a time in year 9. A ja pamiętam, był czas, kiedy byłem w klasie 9 And there was this leadership camp that runs. i był kemp liderów, co był złożony. And Faye sent me on this camp. I Faj mi wysłała na ten kemp. And lots of the teachers at school asked, why did you send him? A dużo ludzi zapytali się, Faj, czemu wysłałaś tego młodego Josha? You know, there's other students that I think you should have picked. Tam są inne studenty, które by mogłaś ich wybrać. And Faye said, no, I believe he needs to go on this A camp. Faj mówiła, nie, ja uważam, że Josh powinien iść tam. And I don't know what happened on this camp, A ja nie wiem, co się stało na tym kempie, but it clicked something inside of me. ale coś tutaj ubudziło we mnie. And I came back different from this camp. A I came ja- back changed. A ja wróciłem zupełnie zmieniony z tego kempu. And I began to grow into this calling God had put on me. A ja wtedy ubudzałem się w ten głos, co mi ubudził we mnie coś. And Faye would constantly say, you're going to be a minister. I Faj ciągle mi powiedziała, ty będziesz kaznodziejem kiedyś. I say, no, 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 no. A ja nie. But she just kept pouring in, A ona ciągle dała tą ochotę mi. kept growing, kept challenging, kept pushing. Ciągle pchała, dała mi nadzieję. And the same with Josh there as well. I tak samo z tego starszego Josha. And here I am today. A tutaj ja jestem przed wami dzisiaj. And it didn't happen overnight. I to nie zdarzyło się przez noc. It was a long process. To był dosyć długi proces. And it's still happening. I dalej się dzieje we mnie. They still help me to this day. Oni jeszcze do dzisiaj pomagają mi. The people who pour into us, Te ludzie, co wpływają w nas, they see what we can become. oni widzą, co my możemy dostać się. And so while we all have had people who have spent time with us, I są ludzie, którzy spędzili z nami czas. the question now becomes, Pytanie jest teraz, how can we do it for others? jak my możemy zrobić z drugimi? Something I want you to think about as I continue to preach. I tutaj jest właśnie temat do myślenia, jak ja będę dalej głosił. See, I want to look at the life of Jesus, Ja chcę widzieć i podzielić się życie Jezusa, because Jesus was a hero maker. bo Jezus był tą osobą, która robi bohaterę z osoby. He raised the 12 disciples. On wychował i tak pomógł 12 apostołom. His focus was on other people. Jego skupienie jest na drugich ludzi. And so we're going to see in this text in Luke 6 that he intentionally picks people. I w tym zobaczymy w Łukaszu rozdział 6, że ciągle wybiera ludzi.
This is what it says in Luke chapter 6. I tutaj jest, co jest zapisane w Łukasz, rozdział 6. One of those days, Jesus went out to a mountainside to pray, and he spent the night praying to God. When morning came, he called his disciples to him and chose 12 of them, whom he also designated apostles. I tak, rozdział 12. I stało się w tych dniach, że wszedł na górę, aby się modlić i spędził noc na modlitwę do Boga. A gdy nastał dzień, przywołał uczniów swoich i wybrał z nich 12, których też nazwał apostołami. See, Jesus had a large group that followed him. Pan Jezus miał dużą grupę, która szli za nim. But we read here that he selects 12 that he's going to pour into. Ale tutaj przeczytamy, że wybrał 12, do którego chciał przelać Ducha Świętego. 12 that he's going to spend time with. I 12, które chciał spędzić czas z nimi. When you picture the life of Jesus, Jak wyobrażacie życie Jezusa? how do you imagine he spent his time? Jak myślicie, że spędził swój czas? Was it with lots of people? Czy to było z dużo ludźmi naokoło? Or was it with the few? Czy to było tylko z tych skromna ilość? Was it about, feeding the thousands and preaching the Sermon on the Mount? Czy to było karmienia tysiące albo mieć jego kazanie na górce? Or was it spending time with the 12 disciples? Czy to było czas spędzony z 12 apostołami? So if you break up all of the events in the Gospels, Jak podzielicie te wszystkie events w piśmie, there are 63 in total. tam są 63 rzeczy, które są zrobione w Biblii. 46 of them 46 was spent with the 12, to było spędzony czas z 12 apostołami, while only 17 were with lots of people. a 17 tych zdarzeń to było zrobione z większej grupy. 73% of Jesus' time was with the 12 disciples. To znaczy, że 73% jego czas był spędzony z tym 12 apostołami. How do we spend our time? Jak my spędzamy nasz czas? Do we have people in our life that we can pour into? Czy my spędzamy czas z małą grupą, która my przelewamy nasz czas dla nich? Who is God putting in our life right now? Kogo Bóg nam daje w naszym życiu, żeby mogliśmy podzielić się z nimi? I think it's so important that we invest our time with people. To jest bardzo ważne, żeby my inwestowali czas z ludźmi. Growing them and challenging them. Rosnąć z nimi i dawać im ochotę. This year I started a new role at a school. W tym roku zacząłem nową rolę w szkole. I spent some time there as a chaplain. I będę oddawał czas tam jako kapłan. And every Friday we run this chapel program. I każdy piątek to mamy program, co się nazywa chapel. And it's nice after 2 years of nothing because online learning. I to jest fajne, bo po 2 lat to wszystko na ekranie, na tym Zoom się robi. But the problem became we had no band. A kłopot jest, że nie mamy grupy do grania. Everyone was scared to do music. Każdy się boi grać. Me and my other chaplain. Ja i drugi kapłan. And scratching our heads, what are we going to do? Co my będziemy robić? My nie mamy ludzi do grania. For a few weeks we managed to just put things together. Przez parę tygodni my chcieliśmy założyć coś razem. But there was one week we were both going to be away. A był jeden czas, kiedy w tym tygodniu to my oba nie byliśmy obecni. This is going to be disaster. A tutaj będzie kłopot teraz. And we had been praying, God, send some students. I tutaj modliliśmy, Boże, przyślij nam studentów.
And this week we were away. A w tym tygodniu nie byliśmy tam. These two boys in year 9 A tych dwóch chłopców z klasy 9. just step up and they lead the whole thing. I oni podeszli i prowadzili ten cały zespół. They put this music together. Oni położyli muzykę razem. They got their friends involved. Oni załączyli ze swoimi kolegami. And so then my chaplain and I potem mój kapłan i ja. we started to spend time with these boys. My zaczęliśmy spędzić czas z nimi. To grow them, to challenge them and to help them out. Żeby wzrosli, żeby mogli pomóc im i żeby pomóc im. And as we poured into them, a jak my przelaliśmy nasze chęć do nich, they began to bring in other students who began to help us out as well. Oni zaczęli dawać chęć drugim studentom, co też chcieli być związane w tym. And in the span of about a month, a w ciągu miesiąca, we were able to now assemble this little band together. I w ciągu miesiąca my mogliśmy teraz założyć małą grupę razem, żeby grali. But it was by working with the few. Ale to było pracować z małą ilość, that we were able to build this band. Że mogliśmy założyć tą grupę muzykalną. So again I ask, how do we spend our time? To znowu pytam się, to jak spędzimy nasz czas? There's this quote I came across the other day. Tak, jest kwotacja, co ja doszłem w zeszłym tygodniu. And it was quite challenging. I to było dosyć zbudzające. And so I just want to share it. Ja chcę podzielić się z wami. It says, if Jesus spent 8 hours a day, every day, for 3 years with his disciples, he would have spent over 8,000 hours with them. After all that time, they still had major gaps. 1 hour a week at church will never change people. We need a life that abides in Jesus with the support of others. Jak Pan Jezus by spędził 8 godzin każdy dzień przez 3 lata z Jego naukowcą, to mniej więcej by brzmiało tak 8000 godzin by był z Nim. Po tym czasie to są jakieś luki, bo tutaj można nazwać 1 godzina na tydzień nigdy nie zmieni człowieka. Potrzebujemy życie, kiedy On będzie żył w nas. I to jest kwotacja od osoby, co się nazywa Rich Villodas. So we read that Jesus picks people. I tutaj widzimy, że Jezus wybiera ludzi. And the second thing we see is that he spent time with them. I jak widzimy, że On spędził czas z nimi. And he was focused with his time. On był skupiony z Jego czasem. There's this verse in John 3:22. I tutaj jest następny fragment Jan 3:22. It says, then Jesus and his disciples left Jerusalem and went to the Judean countryside. Jesus spent some time with them there, baptizing people. Tak, i tutaj widzimy Jan 3, rozdział 22. Potem Jezus poszedł wraz z swoimi uczniami do ziemi judejskiej i tam przybywał z nimi i chrzcił. In this last sentence there, spent some time with them. I to, co jest ważniejsze, jest spędził czas z nimi. There's this Greek word in there. Tam jest greckie słowo w tym. You say it like this, diatrobo. Diatrobo. Diatrobo, and it carries this idea. I to jest greckie słowo i ma taką ideę. This idea behind this word is to rub off. To słowo, znaczenie jest, żeby obtarać się o kogoś. To rub nie? shoulders against. Tak, to żeby ramionami możemy dotykać się. Because when you spend so much time together, Bo jak się spędza dosyć duży czas razem, you start to become like the other person. to
ty zmieniasz się i będziesz tak samo jak ta druga osoba, która obciera się o nim. See, have you ever spent so much time with someone, or were they with you, Czy kiedykolwiek spędziłaś taki czas z drugą osobą, that you started using the same words they use? że zaczynasz używać takie same słowa, jak tamta osoba używa? You started talking like them? Zaczynasz rozmawiać jak Started ona, acting like them? zaczynasz zachowywać się jak ona Maybe you even started dressing like them. i nawet czasami ubiera się jak ona, ta druga osoba. Because you've rubbed off on them, or they've rubbed off on you. Bo ty się obtarłeś o tej osobie i ten wpływ jest na ciebie teraz. And see, Jesus wanted to spend time with his disciples I Pan Jezus chciał spędzić czas z swoimi apostołami, so that they would become like him. żeby oni byli tak jak On. Who are you becoming like? A kto wy śladujecie? Are you spending enough time with Jesus that you're becoming like him? A czy wy wydajecie dosyć sporo czasu, że zaczynacie śladować Jezusa? Or like someone else? Albo jak ktoś inny? So we read Jesus picks people. To widzimy, że Pan Jezus wybiera ludzi Jesus spends time with people. i wydaje czas z ludźmi. Jesus is all about raising others up. I Pan Jezus jest o tym, że ciągle chce obudzić, żeby ludzi wzrastali. Then he says this interesting line in John 14. I tutaj jest następny fragment, co powtarza w Janu 14. It says, very truly I tell you, whoever believes in me will do the works I have been doing, and they will do even greater things than these, because I am going to the Father. Tak, zaprawdę powiadam wam, kto wierzy we mnie, ten także dokonywać będzie uczynków, które ja czynię i większy nad te czynić będzie, bo ja idę do Ojca. Do we believe this? Czy my to wierzymy? Sometimes I have a hard time believing this. Ja czasami mam trudności wierzyć to sam. How can I do greater things? Jak ja mogę zrobić większe rzeczy? Jesus was Jesus. Pan Jezus jest Jezusem. I'm me. Ja jestem ja. I can't do that. Ja tego nie mogę zrobić. I wonder what the disciples thought. A nie wiem, co apostołowie myśleli. You know, do we think Jesus is just exaggerating here? A czy my myślimy, że Pan Jezus przesadza tutaj? Or is this something he really means? Ale czy to jest coś, co On prawdziwie wierzy? So imagine a famous soccer player. Wyobraźcie piłka nożna, osoba, która gra piłkę nożną. He's at the height of his fame. Najlepsze w pozycji, co gra. And he comes to you. I przychodzi tobie. And he hands you a soccer ball. I daje tobie piłkę nożną. And says you will be better than me. A ty będziesz lepiej grał niż ja. Would we believe it? Czy my by to uwierzyliśmy? And this is sort of the thing that Jesus is saying here. Ale to jest to dokładnie, co Pan Jezus mówi nam. But if we take a moment to think. A jak weźmiemy sekundę pomyśleć na ten temat? Think about the reach and influence of the Christian movement. A zobacz wpływ chrześcijański ruch. It started with 12 disciples. Rozkręciło się 12 apostołami. But look at the world today. Ale popatrz się na świat dzisiaj. Christianity has spread. Chrześcijaństwo rozmnożyło się. The Bible's been translated. Biblie są przetłumaczone. Amazing things have happened in the 2000 years that have passed. Wiele cudownych rzeczy przez te 2000 lat już rozkręciło się. So in a sense, as Jesus' followers, to w esencji, tak jak my naśladowcami Jezusa, amazing things have happened. Cudowne rzeczy się wydarzyły. We have done great works. My zrobiliśmy duże rzeczy. Because we followed the calling that Jesus gave us. My zrobiliśmy to, że szliśmy za tym, co Pan Jezus nas wołał. You know, this passage in Matthew 28. I ten wiersz w Mateuszu 28. This great commission. Ten rozkaz. It's a big dream. To jest duże wymaganie.
But it's something we all need to work towards. Ale to jest coś, co każdy powinien dążyć do tego. Something we do throughout our whole life. I co jest coś, co my powinniśmy robić przez całe nasze życie. Because making a disciple doesn't just stop. Być apostołą to nie jest koniec. Something that keeps going and going and going. To jest coś, co człowiek rośnie w tej pozycji. We're not called to just change one life. My nie jesteśmy tutaj, żeby zmienić jedno życie. We're called to change many. My jesteśmy tutaj, żeby zmienić wiele. When I was at Avondale, Jak ja byłem w Avondale, at the church up there, tam w kościele, the pastor would say this thing. i pastor nam powiedział takie coś. Very challenging. To było zbudujące. And he said the baptism doesn't count until that person baptizes someone else. I powiedział tak, że chrzest nie jest ważny, aż ta osoba ochrzci kogoś innego. Because we're all called to reach people. My jesteśmy każdy zawołany, żeby dosięgnąć do drugiej osoby. And so often we focus on just getting people in the water. I wiele razy my tylko się skupiamy, żeby dostać osoby do wody. We baptize them. My ochrzcimy ich. And we clap. My wtedy klaskujemy. And then we leave them. I zostawiamy ich. But are we called to keep working with them? Ale czy my nie jesteśmy zawołani, żeby dalej współpracować z nimi? Here in this passage it says baptize them and teach them. I tutaj to mówi ochrzci ich i naucz ich. And I think it's important to teach before, and it's just as important to teach afterwards as well. I to jest bardzo ważne nauczyć ich przed, tak samo jak jest bardzo ważne nauczyć ich po. Because now they're involved in this work too. Bo oni wtedy są związani w tej pracy razem z tobą. See, it's not just my job to baptize people. Widzicie? To nie jest tylko moja praca, żeby ochrzcić kogoś. It's a wonderful part of my job. To jest piękna część mojej pracy. But we're all called to share in that wonderful work. Ale my wszyscy jesteśmy związani, żeby podzielić się z tą cudowną pracą. When we look at the life of Jesus, Jak patrzymy na życie Jezusa, he was all about others. on był ciągle myślał o drugich. All about raising them up. Wszystko o ubudzać ich. Helping them to be what they never thought they could be. Pomóż im wzrastać do pozycji, kiedy nie myśleli, że oni będą. The disciples, they were just average guys. Apostołowie, oni byli zwykłe chłopki. Tradesmen. Chłopki. Didn't make the cut to be a rabbi. Wcale nie wyglądali jakby być kaznodzieją jakąś. Yet Jesus calls these ordinary guys. Ale Pan Jezus wołał tych zwykłych pracowników. And turns the world upside down at them. I przewrócił świat do góry nogami dla nich. He helped them to become what they never thought they could. Pomógł im zmienić tak swoje życie, co nigdy o siebie nie myśleli. Who's in your life? Kto jest w waszym życiu? Who can you pour into? W kogo wy możecie przelać? Who has God placed before you? Kogo Pan Jezus przedstawił przed wami? If you feel like there's no one, Jak czujecie, że tam nie ma nikogo, you can pray for it. możesz modlić się za nią. Ask God to put someone in your life. Pomodlij się, żeby Pan Jezus przedstawił kogoś przed tobą, żeby ty mogłeś pomóc jemu. This can be one of the most rewarding yet challenging things we do. I to może być zbudujące i bardzo ciekawe metody dla ciebie. Because people aren't perfect. Człowiek nie jest doskonały. After all, Jesus had Judas. Tak samo jak Pan Jezus miał Judasza. The disciples were far from perfect. Apostołowie to nie byli doskonali ludzi. And it takes time, effort and energy. I to bierze czas, energię, żeby uczyć człowieka być zmieniony. But it's also rewarding because look at what the disciples went on to do. I to też jest dało dobre uczynki, bo popatrzcie, co Pan Jezus robił.
And this doesn't have to be a big thing. I to nie musi być duża rzecz. It could just be little. I to może być mniejsza rzecz. Just being encouraging. To być zachęcające. Telling others, yes, you can do it, I believe. Tak, podzielić się z drugą osobą. Tak, ty możesz to zrobić, ja wierzę w ciebie. Or even simply taking the time, can I pray with you? Ale nawet brać ten czas z tobą, czy mogę się modlić z tobą? What would it look like to help others grow? I co by to dało, żeby pomóż z drugą osobą, jak można zbudzić tą osobę? I love this quote. Ja lubię, znowu tam jest kwotacja. Because often we want to do big things for God. My czasami chcemy robić takie duże rzeczy dla Boga. But this quote says sometimes the biggest thing that we can do I czasami ten kwotacja mówi, największa rzecz, co możemy zrobić, might be somebody we raise. może być osoba, która wychowuje się z nami. What sort of people are we raising up in this church? Jakie ludzi my wychowujemy tutaj w kościele? I want to end with a story. Ja chcę podzielić się z historią. This lady, her name is Shanae Flanagan. A ta pani się nazywa Shanae Flanagan. Can anyone guess what sport she liked to do? No i możecie wyobrazić, to jaki sport ta pani to była związana? High jump? No. Short or long? Yes, she was a long distance runner. Ta ona była biegaczem na długi etat. In 2008 she won silver medal at the 10,000 meter. W 2008 roku ona wygrała srebrny medal, robić 10,000 metrów. And then in 2017 a w 2017 roku she won the New York City Marathon. I ona wygrała New York City Marathon. And she was the first female American runner to win it in over 40 years. Ona była pierwsza Amerykanka, co wygrała w ciągu 40 lat. And she ran it in 2 hours and 26 minutes. I ona przeleciała to 2 godziny 26 minut. She's a magnificent athlete. Doskonała athlete. But what she's most recognized for, ale co ona jest bardzo znana za, isn't her own athletic achievement. Jest to, czy to, co ona sama zdobyła, but it's her ability to raise the talent around her. Ale ona miała zdolność, żeby podnieść talent naokoło jej. See, everyone who trained with her, wszyscy, co ona trenowała, oni trenowali z nią. She had 11 young female runners with her. 11 młodych kobiet też ona trenowała z nimi. Every single one of them who trained with her. I każdy, który trenował z nią, made it to the Olympics. Zdobył się do olimpiady. Prior to her, przed tym, there had only been one. Przed nią to tylko była jedna osoba. And running, a very individualistic sport. I to jest biegacz, się nazywa indywidualny sport. She was able to take the focus off herself. Ona mogła odrzucić fokus, skupienie nad sobą and put it on others. I położyć na drugich. She was always about making others better. Ona ciągle miała tą ideę, żeby zrobić drugich lepsze niż ona. There's a story of her where she was running the marathon in 2018. I tam jest historia, kiedy ona biegała w 2018 w maraton. And one of her own students. I jeden z jej studentów was leading this race. Prowadził ten bieg. And Shanae was in second place behind her. I Shanae była druga. And in the last little leg of the marathon. I w ostatnim tutaj oddychu tego maratona. The first place runner begins to slow down. Pierwsza osoba zwalnia. She's tiring. Zmęczona. And Shanae could have easily kept going and won the marathon 2 years in a row. Tak, Shanae by mogła dalej biegać I wygrać ten race. She comes behind her and empowers her, encourages her and motivates, pushes her. Ona leci za nią osobą,
jej szepta w ucho, daje jej ochotę, pchają. And Shanae went on to come second, I Shanae na końcu to dostała drugi medal. while a student came first. I ta studentka doszła i wygrała pierwszy medal. She made others better. Ona zrobiła, że ta druga osoba lepiej zdobyła niż ona. She inspired others. Ona dała inspirację komuś. And I think this is what we need to capture as a church as well. I to jest coś, co my jako Kościół powinniśmy też wsiąknąć. How can we make others better? Jak możemy zrobić kogoś innego lepsze od nas? How can we encourage others? Jak możemy dać im ochotę? How can we help others see what God wants to do in their Czemu life? nie możemy, żeby dać tak ochotę komuś innemu, że będzie widział więcej, co Bóg chce od nas, niż my? Who can you influence? Kogo wy możecie nadstawić? Who's God putting into your life? Kogo Bóg przedstawia wam w życiu? I think it's so important that we do this. I to jest bardzo ważne, co my robimy. Because I want to share one final photo with you. Ja chcę podzielić się jeszcze jedno coś z wami. This is data from our church. To jest informacja, data z naszego kościoła. The Adventist Church as a whole. Kościół adwentowy w całości. They've collected data over the past 55 years. Oni mają informacje przez ostatnie 55 lat. The last 55 years. I ostatnie 55 lat. We've had 40 million people join the Adventist Church. My mamy 40 milionów ludzi, co dołączyliśmy do naszego kościoła. Fantastic. Piękne. Ale we've had 16 million people leave the church. Ale my mieliśmy 16 milionów ludzi, co odeszli z naszego kościoła. 40%. 40% have left the church. Odeszło. Why? Czemu? There's lots of reasons. Wiele powodów. A lot of these people are young people who have left our church. Dużo tych ludzi są młodych, co odeszło z naszego kościoła. Alan Martin. He spends a lot of time in the Adventist Church researching this sort of stuff. I on to studiuje w kościele, czemu ludzi odchodzą. He says 60 to 70% of youth are actually leaving the church. On tak potwierdził, że 60-70% młodzież odchodzi od naszego kościoła. And in a report he says not having a significant relationship with another adult makes young adults two times as likely to drop out of church. I on dodał taki komentarz, że to jest bardzo wysoki punkt, że że nie mając związek z drugą młodą osobą, to spowoduje, że młodzież odchodzi. So again I ask, who has God put in our life? To znowu ja pytam się, to czemu, kogo Bóg nam daje przedstawić w nasze życie? Who can we invest in? W kim my możemy inwestować? How can we help others? Jak my możemy pomóc drugim? How can we not be the hero, but be instead the hero maker? My nie musimy być bohaterem, my możemy robić drugiego bohatera. So that's the challenge I leave with you today. To jest właśnie challenge, co zostawiam dla was. Amen. Zadanie. Amen.